Nie ma w całym Bałtyku drugiego tak groźnego wraku, jak bohater dzisiejszego odcinka. Gdzie się znajduje, w jakim jest stanie i co się stało, że spoczywa tak blisko brzegu? To wszystko i nie tylko to w dzisiejszym odcinku. Za mną Bałtyk, w którym zatopionych jest około 10 000 wraków. Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku ORP Groźny. Zaczynamy! ORP Groźny to polski ścigacz okrętów podwodnych, jeden z 8 pozyskanych przez Polskę okrętów projektu 122 bis. Został zwodowany 25 maja 1951 roku w stoczni w Zielonodolsku, a do służby w marynarce wojennej Związku Radzieckiego dołączył we wrześniu. Na początku lat 50., m.in. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, zapadły decyzje dotyczące licencyjnej budowy ścigaczy projektu 122 bis w polskich stoczniach. Jednak problemy z uruchomieniem produkcji okrętów sprawiły, że w październiku 1954 roku zrezygnowano z ich tworzenia w Polsce. Zamiast budowy postanowiono wydzierżawić od Związku Radzieckiego gotowe jednostki. I tak w sierpniu 1957 roku Polska na mocy zawartego porozumienia ze Związkiem Radzieckim wydzierżawiła na okres 5 lat wraz z bliźniaczymi ścigaczami Zwinny, Zręczny i Wytrwały jednostkę nazwaną Groźny, aby rozkazem ministra obrony narodowej w dniu 15 grudnia na Oksywiu oficjalnie weszła ona w skład marynarki wojennej. Groźny oznaczony był znakami burtowymi DS-48 i 368. A czy wiesz, co oznacza skrót DS? Napisz w komentarzu. Okręt był całkiem sporym, pełnomorskim ścigaczem okrętów podwodnych. Jego długość całkowita wynosiła ponad 52 metry, a szerokość 6,6 metra. Kadłub Groźnego podzielony był na 10 wodoszczelnych przedziałów, a jego wyporność standardowa wynosiła ponad 300 ton. Okręt napędzany był przez 3 silniki wysokoprężne o mocy każdego z nich wynoszącej 1100 koni mechanicznych. 2 z nich były umieszczone w maszynowni dziobowej, a trzeci w przedziale rufowym. Groźny osiągał prędkość maksymalną wynoszącą ponad 18 węzłów. Zawierał 18 ton paliwa, co pozwalało osiągnąć zasięg wynoszący nawet 3000 mil morskich przy prędkości 8,5 węzła. Załoga okrętu składała się z 55 osób, w tym oficerów, podoficerów oraz marynarzy. Pierwszym dowódcą Groźnego został porucznik marynarki Włodzimierz Gajdamowicz, a zadaniem samej jednostki było poszukiwanie i zwalczanie wrogich okrętów podwodnych, eskortowanie własnych okrętów, a także zespołów desantowych czy statków handlowych. Po 2 latach dzierżawy okręt wymagał kilkumiesięcznego remontu, który został zrealizowany w stoczni marynarki wojennej w Gdyni. W tym samym roku Groźny wziął m.in. udział w ćwiczeniach bałtyckich flot Układu Warszawskiego oraz odbył rejs mający na celu transport radzieckich oficerów czy grupy oficerów państw Układu Warszawskiego. Na początku 1960 roku numer burtowy okrętu został wymieniony na 368. W kolejnych latach Groźny został włączony do dywizjonu ścigaczy stacjonujących na Helu i wraz z Czujnym, Zręcznym i Zawziętym wziął udział w rejsie nawigacyjnym do portów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, rejsie nawigacyjno-szkoleniowym wzdłuż południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz uczestniczył w ćwiczeniach osłony desantu i zabezpieczenia jego przebiegu. Po zakończeniu 5-letniego okresu dzierżawy Groźny wraz z pozostałymi 7 ścigaczami został zakupiony przez polski rząd od Związku Radzieckiego za kwotę 200 000 złotych.
Przez kolejne kilka lat, pomimo realizowanych remontów, stan Groźnego i jego bliźniaczych jednostek pogarszał się na tyle, że rozkazem dowódcy marynarki wojennej z 6 maja 1968 roku wprowadzono ograniczenia dotyczące używania ścigaczy. W tym samym roku wszystkie ścigacze projektu 122 bis uczestniczyły w ćwiczeniach polskiej floty oraz manewrach sił Układu Warszawskiego pod kryptonimem Północ 68. Na początku 1970 roku ścigacz Groźny stał się jednostką pomocniczą, a 15 lipca tego roku został skreślony z listy floty. Sam wrak Groźnego został celowo zatopiony w pobliżu portu w Jastarni na poczet szkoleń płetwonurków wojskowych. Przed zatopieniem Groźny został odpowiednio przygotowany. Usunięto elementy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska, takie jak silniki, wydech oraz uzbrojenie. Najmniejsza głębokość wraku to niespełna 11 metrów, a największa w okolicach 18 metra. Dziś Groźny jest popularnym miejscem do nurkowania, szczególnie dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z nurkowaniem wrakowym. Wrak jest pozbawiony sieci rybackich i dobrze dostosowany do potrzeb szkoleniowych. Warty uwagi jest układ pokładu, na którym znajdują się szyny do zrzucania bomb głębinowych oraz świetliki w rejonie rufy. Nadbudówka, otwarta dzięki działalności nurków, pozwala na swobodne wpłynięcie do jej wnętrza. Widoczność pod wodą jest zmienna i zależna od pory roku, co może wpływać na warunki nurkowe. ORP Groźny, choć zakończył aktywną służbę na morzu, nadal spełnia swoją rolę jako miejsce szkoleniowe i atrakcja dla nurków, zachowując jednocześnie część swojej historycznej tożsamości. Groźny zatopiony jest na niewielkich głębokościach dostępnych dla nurka poziomu podstawowego, natomiast już teraz zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu, w którym weźmiesz udział w podróży na samo dno najgłębszego jeziora w Polsce. Kliknij w widoczny ekran końcowy i baw się dobrze. A jeśli podobał Ci się film o Groźnym, to zostaw po sobie ślad w postaci subskrypcji, polubienia czy komentarza. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!